Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o przepisy międzynarodowe, sprawa jest dosyć skomplikowana, bo siłą rzeczy w każdym kraju może być troszeczkę inaczej, ale staramy się to ujednolicić. Można zakładać, że jeżeli jeździmy po obszarze Unii Europejskiej, to przewóz rzeczy jest bardzo podobnie regulowany. A dokładnie rzecz mówiąc właśnie konwencją CMR, którą za chwilkę omówimy. A jeżeli jedziemy poza obszar Unii Europejskiej, czyli czytaj Rosję, również Szwajcarię, również Afrykę i Australię, gdziekolwiek byście nie pojechali, to większość z tych państw spoza układu Schengen, spoza Unii Europejskiej podpisało umowy bilateralne z nami, czyli umowy międzyrządowe, które definiują zasady wykonywania transportu między innymi, tak? Czyli umowy bilateralne, nie zdziwcie się, są takowe podpisane, wówczas są dosyć dokładne regulacje. Na przykład taką umowę mamy z Rosją, no i jak słyszycie ostatnio, są kłopoty na przykład z wywozem naszych rzeczy do Rosji, bo coś tam embargo nałożą, tak i tak dalej, tak dalej. Nie bawmy się w politykę, ale kojarzcie, że to jest już zupełnie inne zasady są wykonywania transportu umowami właśnie bilateralnymi. Natomiast ciągnąc ten temat transportu poza obszar Schengen czy Unii, kojarzcie, że wymaga się wówczas w takim transporcie zezwoleń tzw. CEMT-ów lub EKMT. Odróżnia okres ważności. Tak? CEMT-y są jednorazowe, EKMT są całoroczne, czyli wielokrotnego użytku. Na tych CEMT-ach jest też napisane, w jakim kraju one obowiązują i do czego służą, między innymi wiadomo, ale w jakim kraju obowiązują. I na przykład, zobaczcie, pieczątka jest tutaj zawarta jakieś przekreślone A, czyli Austria nie dotyczy, GB, Anglia skreślona, nie dotyczy w Anglii, poza tym w pozostałych krajach, jak widać, obowiązuje. Więc też spotkałem takie pytanie kiedyś na egzaminie, co znaczy symbol przekreślonego kraju na CEMT-cie? Czyli w tym kraju nie dotyczy, tak? Nie obowiązuje w tym kraju. Wydawana ilość tych zezwoleń jest ograniczona, czyli dzieli to różnie, ale najczęściej ZMPTD, czyli Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników, ewentualnie wydawane przez różne urzędy. Różnie to jest w różnych krajach, także tutaj nie zdziwcie się. Jak chcecie szczegółów zasięgnąć, takich bardzo dokładnych i wiarygodnych, to polecam stronkę właśnie wydawcy licencji, czyli czytaj Głównego Inspektora Transportu Drogowego i tam jest napisane dokładnie, znajdziecie linki do krajów, w jakich krajach obowiązują jakie zasady. Jest poza obszarem Unii, spodziewacie się wszystkiego, między innymi właśnie różnych zasad wykonywania transportu. Więc wydawane są w marginalnym tylko przewoźnikom, powiedziałbym, nie jest to wcale tak łatwo dostać pozorom, a jak widać posiadać, no, to musimy poza obszar Unii, jak jedziemy, tak? Natomiast wracając do naszych tutaj transportów na obszarze Unii, to tak zacząłem mówić, że CMR-ka, czyli konwencja CMR reguluje przewóz towarów międzynarodowych właśnie na tym obszarze. Czyli ujednolica zawieranie umów międzynarodowych, czyli jakby padło gdzieś pytanie, co jest dowodem zawarcia umowy o przewóz, no to właśnie list przewozowy. Tak, list przewozowy. Jeżeli by były to przewozy osób, jest to rodzaj biletu, który wydaje przewoźnik, tak, po odpowiedniej opłacie. Więc list przewozowy w naszym przypadku. Dokumentacje przewozowe, no, czyli wspomniane listy. Za chwilkę powiemy, co w tej dokumentacji musi się znaleźć. Odpowiedzialność przewoźnika, czyli no, umówmy się, wychodźmy z założenia, że przewoźnik jak towar podejmie, ma go dowieźć w całości bez uszkodzenia do odbiorcy, no i za ten towar wiadomo odpowiada jakby do równowartości tego towaru, tak? A za list? Za utratę listu? Nie, ale za list, bo to jest taki wykaz, co on wiezie, tak? Tak, można powiedzieć. Mhm.
To jak on taki coś dostaje, zabiera tam od klienta i gdy się nie zgadza z listem, to co zabrał? Tak, to za chwilkę powiemy, że w polu numer 18 można faktycznie wpisać uwagi kierowcy, tak? Wy jakby reprezentujecie tego przewoźnika, często w jego imieniu właśnie podpisujemy te listy przewozowe, to jest konieczne. Jest okej? Co jest konieczne, więc można śmiało powiedzieć, że przejmiemy na siebie część odpowiedzialności, którą przewoźnik, za którą przewoźnik odpowiada, ale jest po to nowe właśnie pole numer 18 w liście przewozowym, żeby uzupełnić uwagi, jakieś faktycznie wprowadzić jak najbardziej można. Czyli odpowiedzialność przewoźnika za chwilkę jeszcze dokładnie zdefiniujemy. Roszczenia jak najbardziej też będą określone tutaj. No to za chwilkę w szczegółach, to nie będę się powtarzał może. Możemy odmówić również przewozu ładunku w uzasadnionych okolicznościach. O tym za chwileczkę. CMR-ka. Tu macie na brzegu właśnie taki dokument. Obiecałem, że Wam pokażę wersję papierową, ale przynajmniej nie w tej chwili, bo akurat nie mogę znaleźć. Na pewno się co musi zawrzeć, za chwilkę jeszcze powiem, ale tak. Tu mamy pola, 3 pola tak naprawdę, kto nadał, dokąd to jedzie, co to jest za ładunek. Tu się opisuje dokładnie ilość palet, wagi, sztuki, objętość itd. Numer rejestracyjny pojazdu i pole numer 18, o którym rozmawialiśmy przed chwilką, tak? Czyli uwagi kierowcy. Tutaj macie, jak Wam wyda ktoś dokument CMR, chociaż często go sami wypełniamy. Także to nie jest tak, że zawsze CMR jest przygotowana, tak? Często niby jest to utarte, że załadowca, spedytor, ten, który nam zleca ten ładunek, wydaje ten dokument. Powiedziałbym, że 30% ładunków nie ma w ogóle właśnie CMR-ek, tylko albo jakieś tam WZ-ki, albo jakiekolwiek inne dokumenty, a nie CMR-ki. Albo jakieś tam Liefersteine, czy coś takiego się nazywa. Liefersteine, dokładnie. Nie ma CMR-ek, czyli CMR-kę musicie wozić ze sobą i ją odpowiednio wypełniać. Czyli tutaj Wam powinien wypełnić w polu numer 22, Wam powinien wypełnić właśnie ten, który nadał ładunek. W 23 się podpisuje, na środku, na dole podpisuje się przewoźnik, najczęściej Wy w jego imieniu. I 24 oczywiście jeszcze potwierdzenie dostawy, tak? Czyli list przewozowy, jak mówiliśmy, jest rodzajem umowy przewozowej, ma być podpisany przez kilka podmiotów, a co najmniej 2 te podmioty, tak? Oczywiście powinno się tam zwykle znaleźć data i podpis dostawcy, tak? To jest podstawowa rzecz, żeby zapłacili szefowi. Czyli co musi się znaleźć, tam co jeszcze nie powiedziałem. Miejsce do wystawienia, nazwa, adres nadawcy, przewoźnika, adres, określenie towaru, mówiliśmy, ilość sztuk, waga itd. Instrukcje do postępowania z ładunkiem, jeżeli jest to coś nadzwyczajnego, na przykład podlega pod cło. Zastosowanie CMR-ek jest bardzo szerokie. Nie kojarzcie, że wyłącznie CMR-ki stosuje się w transporcie drogowym rzeczy, bo bardzo szerokie ma zastosowanie. Również używa się nawet CMR-ek do transportu rurociągowego, co ciekawe. Nawet dostawa gazu może być w ten sposób regulowana, czy olejów. Również w transporcie kombinowanym, czy tutaj promami jak płyniemy, tak? Też wydawałoby się dziwne, statkiem jak płyniesz, to dostajesz CMR-kę, tak? Również jak jedziesz poza obszar Unii, też można ją stosować, nie jest to zabronione, a wręcz nieraz zalecane. Załącznikiem jakby do CMR-ki będzie jakaś tam inny wykaz manifest towarów, na przykład powiemy przy konwencji WPT, ale o tym później. Natomiast CMR-ka ma bardzo szerokie zastosowanie, podkreślam, nie ogranicza się do obszaru Unii Europejskiej, również na morzach, również poza obszarem Unii można ją swobodnie używać. Też takie pytania spotkałem. Dosyć wszechstronny dokument. Dobrze, to zostawmy.
Za chwilkę powiem o odpowiedzialności, żeby się nie powtarzać, to za chwilkę o tym właśnie powtórzę, co przewinąłem. Generalnie wychodzi się z założenia, że CMR-ka jest 3 lub 4, w 3 lub 4 egzemplarzach, samo kopiujące się dokumenty, tak? I raczej zaleca się w 4 egzemplarzach. Bardzo często jest tak, że klient, czytaj ten, który płaci, żąda często 2 egzemplarzy. Także to też waszym jakby zadaniem jest to, żeby tych egzemplarzy odpowiednią ilość wypisać, tak? Czyli czytaj odpowiednią ilość kartek wyłożyć. Więc 2 egzemplarze bardzo często chcą klienci. Jeden oczywiście dostaje przewoźnik, jeden załadowca. To tak na marginesie. Czyli 4 bardzo często wypełniamy egzemplarze. Różnych kolorów, żeby było łatwo odróżnić, tak? Są pomarańczowe takie, zielone, niebieskie i białe. Są 4 egzemplarze. Dobrze. Nadawca odpowiada wobec przewoźnika za szkody wyrządzone osobom, jak również za koszty, które były przyczyną jakiegoś źle zapakowanego towaru. Czyli nie tylko odpowiada przewoźnik, również jak widać odpowiada nadawca na przykład wobec przewoźnika za uszkodzenie na przykład naszego towaru, czy też uszkodzenie naszego ładunku itd. Nadawca ma prawo rozporządzać towarem, a w szczególności żądać przewoźnika wstrzymania przewozu, zmiany miejsca towaru, czy też dostawy itd. itd. Nadawca i odbiorca, za chwilkę powiemy, tak samo. Mogą zadzwonić w każdej chwili, sorry, rozładunek jest gdzieś indziej. I jak najbardziej musimy go niestety posłuchać. Jest jakby naszym zleceniodawcą, ma prawo tego żądać, tak? Przy czym, od razu uczulam, wówczas powinna być wydana dodatkowa CMR-ka, dodatkowe dokumenty, innymi słowy powinniśmy dostać często w wersji elektronicznej w takich sytuacjach, ale powinno to zlecenie być, tak? Czyli nie robimy tego, że tak powiem, brzydko na gębę. Dobrze. Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki itd. To jest oczywiste, tak? Z tej odpowiedzialności jest zwolniony, jeżeli nie zostało to przez niego spowodowane, czyli na przykład jakaś siła wyższa, wiadomo, droga się zarwała, tak, ładunek zginął, wyleciał wam z skrzyni itd. Wówczas no niby nie jest obowiązkowe, jakby padło pytanie gdzieś na egzaminie, ubezpieczenie towaru. Stosowane nagminnie, obowiązkowe nie jest. Większość klientów czy też spedytorów żąda od nas jako przewoźników, żebyśmy byli ubezpieczeni. Odpowiedzialność cywilna przewoźnika, w skrócie OCP, na odpowiednią kwotę. Tam często padają miliony euro albo miliony dolarów. Może przesadzam, ale co najmniej powiedzmy na 250 000 dolarów to jest taki standard. Nie? Więc zależy oczywiście od rodzaju wykonywanego transportu. Jeżeli jest to jakaś tam elektronika, elektromagnetyczne części, no to wiadomo, że są to kwoty wyższe. Więc często żądają i wówczas oczywiście ubezpieczyciel jakby za to odpowiada, tak? Odbiorca, nawet jeśli uprzednio odmówił przyjęcia towaru, może zawsze domagać się jego wydania, dopóki przewoźnik nie otrzyma przeciwnych instrukcji od nadawcy. Czyli odbiorca ma prawo zawsze żądać wydania towaru, nawet jak przed nim odmówił. No to takie dziwonko, prawda? Dobrze, przewinę trochę. Jeszcze za chwilkę pojawi się prawo przewozowe, tam jeszcze tego tematu będzie więcej od naszej odpowiedzialności, wrócimy do tego. Zasady Incoterms pojawiły się tutaj po to, żeby kojarzyć, co to takiego jest. Ja mam dosyć szeroko to opracowane, tam w tych swoich skryptach też macie 2 słowa na ten temat. Kojarzcie sobie, że jeżeli wykonujemy transport z wykorzystaniem promu, czytaj statku, to wtedy występują dodatkowe reguły handlowe. Nazywamy je właśnie Incotermsem.
Ten Nikoters najczęściej jest co lat 10 opracowywany. Na przykład palety, które wozimy, są często opieczętowane dodatkowymi naklejkami. Incontest 2010 na przykład, albo będzie 2000 Incontest. Tak? I w tych regułach jest napisane, że cło płaci odbiorca, że przewoźnik płaci za przepływ problem, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jest odpowiednie reguły handlowe, regulują właśnie proces cały transportowy. Kto przechowuje towar, kto go ma obowiązek załadować, kto przeładować, kto wyładować, kto przechować i tak dalej. Więc zostawmy to. Tu się pojawiają jakieś tam dodatkowe skróty, zobaczcie. Kompletnie Wam to jest niepotrzebne moim zdaniem, ale tylko po to wyciągnąłem, żebyście kojarzyli, że takowe reguły handlowe są. Jakieś tam pojawiają się, zobaczcie, CPP, FFAS czy DDP. To są etapy wykonywanego procesu transportowego i często skróty używane w transporcie, na przykład na paletach się to znajduje, tak? Albo w dokumentach przewozowych. Także w firmach agenci ogarniają, nie? Tak, dokładnie, raczej tak. Chociaż to nawet nie tyle są do celników, chociaż też używają oni oczywiście tych pojęć, ale bardziej właśnie do takich reguł handlowych przedsiębiorca, nie? Na tej zasadzie to działa. Także to przewiduje ewidentnie, bo mówię, kompletnie moim zdaniem Wam to niepotrzebne, a no tutaj dosyć szeroko tego. AETR. AETR na pewno już o tym dwa słowa gdzieś tam padły, czyli konwencja międzynarodowa, która definiuje pracę kierowców poza obszarem Unii Europejskiej. Czyli kojarzcie sobie chronologię zdarzeń. AETR jest powołany do życia 1 lipca 1970 roku. No zobaczcie, dosyć stary akt prawny. Oczywiście konwencja międzynarodowa regulująca właśnie wspomniane pracę załóg poza obszarem Unii Europejskiej. Natomiast 561, pamiętacie, pisaliśmy, że to jest rozporządzenie 561 przez 2006, czyli stosunkowo młode rozporządzenie w stosunku do AETR-a. Czyli regulują dokładnie te same kwestie, tylko na różnych terenach. Tak? 561 mówiliśmy o czasie pracy, AETR poza Unią Europejską. Żebyście mnie nie ciągali za słówka, ale można śmiało założyć, że AETR i 561 dzisiaj są no, zbieżne, prawie że identyczne, jeżeli chodzi o zapisy. Prawie są takie same, z niewielkimi jakimiś tam odstępstwami. Troszeczkę inaczej odpoczynki się można odbierać, troszeczkę inaczej dokumentacja wygląda. Chociaż do niedawna była mowa, że na przykład na podstawie AETR-a jak ktoś jechał, czyli innymi słowy Rosjanin na przykład, albo Ukrainiec, który nie jest w obszarze Unii, nie stosuje 561, ale jest z drugiej strony podlega kontroli naszych inspektorów. Więc też jego dokumenty sprawdzali i do pewnego czasu było tak, że on okazywał wszystkie tarczki z tego tygodnia, czy powiedzmy zapisy cyfrowe i ostatnio z poprzedniego. Tyle mogli kontrolować, tak mówił AETR. Natomiast obecnie ta długość kontroli się zrównała, czytaj 28 dni są też kontrolowani. Także jeszcze kilka drobiazgów zostało, nie koncentrujmy się na tym, całe szczęście też nie mówimy o tym wasz egzamin. Prawie, że zapisy są dzisiaj identyczne, z zastrzeżeniem, że AETR jest poza obszarem Unii, a 561 na Unii. I tyle. Dobra, zostawmy. I ciąg dalszy, prawo przewozowe. Tutaj też chwilkę się jeszcze zatrzymamy, bo mówiliśmy, że CMR-ka reguluje właśnie odpowiedzialność, roszczenia i wymagania w stosunku do przewoźnika, w skrócie mówiąc. Natomiast jakby doprecyzowuje też i drugim takim aktem prawnym równie ważnym jest nasza ustawa prawo przewozowe. I na przykład podobne zapisy właśnie bardzo podobne zapisy do CMR-ki. Przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu, przy czym ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne, czyli innymi słowy podwykonawstwo. Tak? Często z drugiej strony
klient, nasz spedytor, czy jakikolwiek inny klient, który nam wystawia zlecenie, zastrzega, że zakaz przeładunku, zakaz zlecania, tak, podwykonawstwa. Ale z drugiej strony, jak nam nawali ciągnik siodłowy, mamy na naczepie, to co stoi na przeszkodzie, żeby, no kurczę, mi nawalił, ja idę na serwis, a weź kolego na swojej licencji, żeby nie było, nie dajemy mu licencji, na swojej licencji ciągnij to dalej pod moją naczepą. Czyli teoretycznie wszystkie wymagania by były spełnione, tak? Ale jeżeli zlecę takie podwykonawstwo, to ponoszę odpowiedzialność za jego czynności jak za swoje własne. I to trochę taka paranoja jest, bo wyobraźcie sobie, ciągła potężna firma Rico, która już nie istnieje, załóżmy, i zleciła podwykonawstwo jakieś podmiotowi, który ma jedną taksówkę, tak? I pociągnął to trochę dalej, tak? No ale że Rico było bogatsze, tak? No to klient, który zażądał, bo szkoda jakaś zaistniała, zażąda, ponieważ odpowiedzialność, mówi się, jest solidarna, zażąda od Rico, bo jest bogatsze, łatwiej z nich wyegzekwować kasę, tak? Po prostu, za odpowiedzialność przewozową. Więc odpowiada taki przedsiębiorca również jak za swoje własne naruszenia. Także to taki ewenement, to nic dziwnego nie jest. Faktycznie to Rico wspomniane by mogło żądać jakby na powództwie cywilnym odszkodowania ciąg dalszy od tego kontrahenta swojego, ale to już jest konsekwencja zdarzeń. Dobrze. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę lub ubytek uszkodzonej przesyłki. Wszystko się zgadza. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek, uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki terminu zwykle się nie wyznacza, chociaż to bywa różnie. Zwykle się go nie wpisuje w dokumentach CEMER, ale ten termin jakoś tam wstępnie zawsze się ustala. Chociaż nie ma obowiązku takiego, ale się go ustala. Nie odpowiada przewoźnik wtedy, kiedy z siły wyższej nastąpiło to uszkodzenie lub ubytek itd. Lub nie wywołaliśmy tego celowo, nie z winy naszej, przy czym dowód, że szkoda lub przekroczenie terminu wynikło z jednej wymienionej czynności, ciąży na przewoźniku. Czyli właśnie jeszcze mam pytanie, bo teraz jak zajeżdżam po towar, no i tam, bo takie miałem sytuacje jak tam z pracy, przysyłali mi później zdjęcia, że tam kartony uszkodzone załóżmy, no i podpisy tam kogoś, że już takie było załóżmy z kontenera wyładowane. Komisyjne stwierdzenie, tak. Kierownica była wyładowana załóżmy, no i kartony pouszkadzane, tam powysypywany towar i tak dalej, nie? Czy mogą? Mogą. No, ale to co, w polu 18 to się wpisuje inaczej, to zależy kto to określił, tak? Normalnie jest tak, o tym za chwilkę gdzieś tam jest napisane, normalnie jest tak, że przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń. Teoretycznie tak jest. Ale jeżeli towar był załadowany, czyli na przykład, strzelam, lodówka, opakowana w styropianie, tak, a że w środku drzwi w ogóle nie było, albo uszkodzone, albo nie wiem co, agregatów nie ma i tak dalej, no to tego widać nie było. Przyjęli bez zastrzeżeń, sztuka się zgadza, list przewozowy się zgadza, wszystko ok. Rozładowują, to patrzymy, jest problem, tak? Pierwsza osoba, no zależy od uszkodzenia, tak? Jeżeli faktycznie drzwi fizycznie nie było, no to wiadomo, że zrobili w jajo załadowcę, tak? Ale jeżeli jest uszkodzenie, no to było dziabnięte widłami przy załadunku, na przykład, albo to się przewróciło, wszystko się wstrząsło, czyli widać, że uszkodzenie mechaniczne, no jednak jest problem i mogą ciągać tego przewoźnika. Mają prawo nie wypłacić, mają prawo żądać odszkodowania do pełnej wysokości wartości towaru. Nawet dopiero po roku czasu wygasają te roszczenia. Także jest problem. No? Jest problem. Na pewno mają prawo. Stąd nagminnie ubezpieczanie, o którym mówiłem, tak? I to też kwestia, można oczywiście żądać ubezpieczyciela, wówczas poniesie tej konsekwencji, tylko ubezpieczyciel oczywiście, wiecie jak jest, od razu zapyta o x zasad, tak? Prawo jazdy miałeś? Ważne? Miałeś.
psychologa, lekarza miałeś, pijany nie byłeś, policja była przy tym, no nie była, aha, czyli mogłeś być pijany. No i tak dalej, wiecie o co chodzi, tak? Szukają dziury w całym, żeby nie wypłacić, tak? Ale jeżeli były zachowane wszystkie możliwe sposoby, było mocowanie, nie była nieprzekroczona prędkość, możliwe zażądają jakichś tam wyciągów z tachografu, że prędkość zachowana i tak dalej. Jeżeli nie było łamania jakichś tam DMC albo przeładunków zbyt wielu i tak dalej, no to często jak najbardziej mają obowiązek jakby wypłacić to odszkodowanie, ale naprawdę to jest tak długa procedura, że temat rzeka, można powiedzieć. Są specjalne firmy, które się specjalizują w odwołaniach do firm właśnie ubezpieczeniowych przewoźników. Specjalne firmy się transportują, także wyobraźcie sobie, jaki to jest problem olbrzymi, tak? To są potężne pieniądze, które weźmiemy w postaci ładunku. Jedziemy dalej. Przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą z utraty, niewykorzystania lub nienależytego wykonania dokumentów wymienionych w liście przewozowym. Czyli również na nas ciąży obowiązek do właściwego wypełniania dokumentów. I proponowałbym ten temat, jak przyjdziecie się do pracy, przerobić z szefem, czy też ze starszymi kolegami, żebyście wiedzieli, co gdzie ma być. Jeszcze raz sobie to na spokojnie przećwiczyć, nie? Roszczenia przeciwko przewoźnikowi przysługują z tytułu umowy przesyłek towarowych. O zwrot należności lub jej części, to co przed chwilą powiedzieliśmy, o inne roszczenia z tytułu umowy przewozu, jeżeli niezależnie od tego, komu przysługuje prawo rozporządzenia przesyłką. Czyli tak jak mówiliśmy, odpowiedzialność przewoźników jest solidarna, wykonywałby go proces transportowy przez kilku, może odpowiadać kilku albo i jeden. Też to zdążyłem powiedzieć. Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego, najczęściej odbiorcę klienta, bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń. Chyba że stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki, szkodę stwierdzono protokolarnie, zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, czyli przewoźnik odmówił. Nie sprawdzajcie i koniec, tak? No to ewidentnie podkładamy się. Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub obrażającego niedbactwa przewoźnika. Czyli faktycznie wówczas z czego się tłumaczyć, tak? Rażąca wina umyślna przewoźnika. Czyli na przykład to jest jazda po alkoholu, ewentualnie bez uprawnień, tak? Na przykład. Wiele kwestii tu można podciągnąć, to jest temat też rzeka. Zwykle to zawierają te polisy ubezpieczeniowe. Dobra, zostawmy. Roszczenia, tak jak powiedziałem, wygasają z upływem roku. Dobrze, zostawmy. Wobec innego przewoźnika, co ciekawe, pół roku. Przewoźnik przewoźnika może odpowiadać. Przewoźnik jest z odpowiedzialności zwolniony, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstały z następujących przyczyn. Nadania pod niezgodną nazwą, niewłaściwą nazwą, niedostateczną opakowaniem tych rzeczy, na przykład szczególnej podatności rzeczy na wskutek wad naturalnych, czytaj jakieś butelki wieziemy, a nie są one odpowiednio zabezpieczone w koszach albo czymś takim dziwnym. Ładowania, rozmieszczenia, wyładowania rzeczy przez nadawcę i w tym czasie uszkodzenia, tak? No to wydawało mi się oczywiste. Przewóz przesyłek, które zgodnie z przepisami powinien być dozorowany, czyli na przykład jakieś wartościowe rzeczy, tak? No wiadomo, że nakładą nam obrazy i później dziwią się, że nie chcemy im za to zapłacić. No to trzeba było to dozorować, trzeba było to napisać, tak? Jeżeli to jest szczególnie cenna wartość przesyłki, to należy to zaznaczyć, tak? I faktycznie to też się często porównuje wartość ładunku do wartości, za jaką odpowiada polisa. Dlatego mówiłem, że te polisy wahają się od 250 euro bądź dolarów, tak się układa, odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowych. Jeżeli są to rzeczy AGD, RTV, to rośnie to odpowiednio nawet do 1 miliona łącznie. Ale to właśnie tutaj to nadanie pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, to generalnie to jest niezła ściema z tymi listami. No trochę tak, ale
Trochę tak, ale w zasadzie prawie, no nie wiem, jak ja pracowałem w zaopatrzeniu i tam zamawiałem transporty i ten, no to w ogóle zupełnie nieraz były Co innego zupełnie inne przychodzi. rzeczy wiezione Ale niż napisane. jak się dziwić teraz przewoźnikowi, który miał powiedziane, no bo zobaczcie, co towarzyszy przesyłce. Wy widzicie CMR-kę, wy już wykonujecie, wy jesteście jakby no, tym gościem, który wykonuje tą usługę, ale wcześniej jeszcze też przyszło do zlecenia do firmy, tak? Także szef ma wiedzieć, co tam jest, wie, że to jest 3 tony betonu albo cokolwiek innego, tak? Czyli jest to określone. No nie, generalnie Może było- jest przy drobnicy. zawsze była zasada, że tam waga i palety, tam ilość palet czy coś tam było podawane. Ale ta waga często, na przykład ja wiedziałem, że przekracza ładowność, nie? Dokładnie. Ja wiedziałem, jak zamawiałem, że Często przekracza i kierowca potem... Często się wpisuje w mniejszą ilość niż trzeba, bo tak przekroczenie nie zabrał, nie? przekroczenie dokładnie. Także to jest oczywiście oszustwo, ale wydawałoby się, że to już jakby odpowiedzialność przewoźnika zwalnia z odpowiedzialności, czyli uszkodziło się... No, ale kierowca zapłaci mandat. Tak, ale to mandat w stosunku do odpowiedzialności tutaj za ładunek to są naprawdę grosze, także dobra. Jeżeli, to też ciekawostka, zobaczcie, jeżeli przesyłka nadeszła do miejsca przeznaczenia w pojemniku transportowym nienaruszonym, zamkniętym przez nadawcę i z nienaruszonymi założonymi przez niego plombami, domniemywa się, że szkoda nie nastąpiła w czasie przewozu. Temat ślizgi, ale no, teoretycznie można to wykorzystać, tak? Także też, tak jak mówiłem, no tu jest wymiana korespondencji prawnej, no i później to takie przepychanki są. Zostawmy. Przewoźnik jest zobowiązany do wykonywania poleceń, to zgodnie z CMR-ką też mówiliśmy, przy czym jeżeli polecenia wykonać nie możemy, obowiązkowo natychmiast mamy o tym zawiadomić uprawnionego. Polecenia możemy też nie wykonać, jeżeli polecenie jest niewykonalne, czytaj mamy większy ładunek niż wiadomo nasza skrzynka na przykład, tak? Wykonanie polecenia spowodowałoby zakłócenia w eksploatacji. No i tutaj temat można pociągnąć takiej logistyki troszeczkę, takiej logistyki trochę, czyli mamy jakieś swoje plany, tak? Mamy jakiś swój grafik i oni koniecznie się upierają, żeby im to załadować, no to niekoniecznie wcale okazuje się, nie mamy obowiązku takiego wykonywania poleceń. Naruszenie przepisów oczywiście jakby polecenie miało spowodować, wiadomo, że tego nie robimy. No, czy jakieś szczególne warunki, czy to jakieś na przykład przewóz materiałów niebezpiecznych, jak następuje, czy też jakieś właśnie szczególnie cenne towary, jak wozimy, tak? To jest oczywiste, że dodatkowe wtedy środki ostrożności. Kombinowany transport mówiliśmy przy definicjach, że ma przekraczać 100 km w linii prostej. Jeżeli chodzi o śródlądowe, no to 150 km nawet na tą sprawę, ale to już zostawmy. Kombinowany transport, czyli albo cała jednostka transportowa, albo sama skrzynia, najczęściej kontener ISO jest przeładowywany na inny środek transportu. Jeżeli chodzi dlaczego, tak jak mówiłem na początku, dlaczego się kombinuje, tak ładnie to brzmi. Między innymi transport kombinowany ma właśnie zwolnienia z podatku i tu zobaczcie, jest wymienione dokładnie ile tych zwolnień. Jeżeli jest do 49 jazd, no to jest 25% rocznego podatku, ale jeżeli 100 jazd jest w skali roku, no nawet cały podatek się umarza. Mało tego, kombinowany ma ten przywilej też, że jest zwolniony między innymi w dni właśnie świąteczne może jeździć, tak? Transport kombinowany. Podobnie ADR, czy podobnie przewóz zwierząt. Jest to opłacalne? No tak, bo faktycznie chociażby często zwalnia się takie przewozy chociażby z opłat drogowych, albo gdzie nigdzie mogą wjechać, nie zawsze się da wjechać, tak jak na przykład na przywileje Euro 6.
że tylko Euro 6 wjedzie do centrum miast, na przykład, nie? Więc takich przywilejów jest więcej, podobnie w kombinowanym, tak? Są pewne przywileje z tego tytułu. Czyli co, wtedy jak nie ma Euro 6, ma niższy tam Euro 4 załóżmy, to... Nie wjedzie do centrum miasta na przykład. A jak ma kombinowany, to wiedzie. To byśmy musieli rozważać każde miasto indywidualnie. To, tak jakbyśmy mówili, w gminach są na przykład lokalnie przywileje dla rodzin wielodzietnych, tak? Co gmina to ma inaczej. To tak samo tutaj możemy mówić, nie? Więc ma pewne przywileje, umówmy się, głównie mówi się o podatku, głównie mówi się o zwolnieniu świątecznym, ale również chociażby właśnie wykonywania tego transportu, że tak powiem, no ekspresowe troszeczkę, tak? Że wtedy jedzie na maksa, że tak powiem.